Jedna rzecz ułatwiła mi wyjazdy w góry bardziej niż nowy sprzęt. Nie kondycja, nie buty, a telefon. Nie dlatego, że może robić zdjęcia, a dlatego, że mam w nim kilka aplikacji, które ratują mi niekiedy kolana, suche ciuchy i resztki godności. Zacznijmy od tego najprzyjemniejszego momentu. W fotelu. Tutaj jeszcze nogi nie bolą i wszystko jest możliwe. Cześć! Jeżeli nie wiecie jeszcze kim jestem, to nieważne. Zanim w ogóle założę plecak, wszystko zaczyna się tutaj. Od planowania. Aplikacji z mapami jest obecnie cała masa, ale w tym filmie już tradycyjnie będę mówił o swoich ulubionych. Tych, które znam i z których sam korzystam. Uprzedzę też, że nie ma obowiązku stosowania absolutnie żadnej z nich. Ja je lubię, bo uważam, że pomagają mi planować ciekawsze wycieczki. Ale po górach ciągle można chodzić tak jak 130 lat temu Skłodowska Kiri na rysy. Zacznijmy od Google Maps. Używam ich po to, żeby dojechać na parking, znaleźć sklep czy nocleg. I tyle. Do chodzenia po górach to się nadaje tak jak ja na zawody strongmanów. Niezbyt. Natomiast na myśl o kolejnych aplikacjach cały aż promienieje. Jak nasza Maria. Lubię 3 konkretne aplikacje, które mają też swoje wersje przeglądarkowe, no i to w taki sposób jeszcze w domu planuję sobie wycieczki. Używam najczęściej naszej polskiej mapy turystycznej.pl albo mapy.com, dawniej mapy.cz. Są do siebie łudząco podobne, ale to trochę jak z pomidorową i ogórkową. Nie trzeba się określać, ja jem obie i nie zamierzam się z tego tłumaczyć. W czym te aplikacje są pomocne? Ano przede wszystkim szybko można sprawdzić, czy aby nie porywamy się z motyką na słońce. Dodaję punkt startu, miejsca, które chcę po drodze odwiedzić, a do tego punkt końcowy. No i szybko wiem, czy ta wycieczka to coś na moje nogi, czy może jednak źle mi się wydawało, że ten odcinek to tylko kawałeczek. Do tego pokaże się też suma podejść, a w górach to znacznie ważniejsze niż dystans. Patrzcie. Chochołowska ma jakieś 8 km i trzeba pokonać trochę ponad 300 metrów w pionie. Na taki słowacki Krywań idzie się tylko 6 km, ale w tym czasie pokonuje się już prawie 1400 metrów do góry. To może zaboleć, zwłaszcza w upał. Profil wysokościowy też zdradza, czy szlak pnie się do góry jednostajnie, ale łagodnie, czy po drodze czekają nas jakieś ściany płaczu. Kto ma słabsze kolana, ten może dzięki temu zaplanować sobie łagodniejszy wariant wejścia lub zejścia. Do tego można znaleźć różne warstwy, jak zanocuj w lesie, wstęp z psami, zagrożenie lawinowe, czy też zamknięte odcinki szlaków. To ostatnie ma akurat zdecydowaną przewagę nad klasyczną papierową mapą. Trasy można też planować nie tylko po szlakach, ale też leśnych ścieżkach i drogach. To super ułatwia wycieczki, jeżeli zależy nam na zrobieniu jakiejś pętelki do miejsca startu. Tak chodzić jednak nie można w parkach narodowych i rezerwatach. Pamiętajcie. Mapy.com obsługuje się w zasadzie bardzo podobnie. Te trasy można później zapisywać, sprawdzać na trasie, wgrywać do zegarka, ale mają też jedną bardzo dużą zaletę, o której nieco później. Trzecia aplikacja, z której czasami korzystam, to SharpMap. Lubię ją, bo moim zdaniem ma najlepsze cieniowanie na całym rynku. Świetnie widać układ grzbietów, dolin, a zwłaszcza nachylenie terenu. Wystarczy rzut oka i od razu wiemy, z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Tutaj też można planować wycieczki, a do tego ta apka przyda się tym, którzy lubią ładne mapy. A tak serio, świetnie się sprawdzi, kiedy potrzebujecie trochę więcej szczegółów terenowych, na przykład w Tatrach, zwłaszcza zimą. Można przełączać podkład, sprawdzać nachylenie terenu, a jak się to powiąże z komunikatem lawinowym i aktualnymi warunkami, to można dostać na start sporo ciekawych wniosków. Zobaczcie sobie wszystkie i wybierzcie tę, która najbardziej Wam odpowiada. Kiedy mam już pomysł na wycieczkę, to sprawdzam, czy pogoda w ogóle pozwoli go zrealizować. I teraz najważniejsze, jeżeli sprawdzacie prognozę pogody 2 tygodnie wcześniej w jakiejś domyślnej aplikacji telefonu, to równie dobrze możecie postawić sobie tarota. Pogodę najlepiej sprawdzać korzystając z kilku serwisów, a najlepiej takich, które uwzględniają wysokość, co w przypadku gór jest szczególnie ważne, ale mają też wysokorozdzielczą siatkę modelu lokalnego. Ogólna pogoda dla Małopolski niekoniecznie nam podpowie, jaka pogoda będzie panować na Babiej Górze. Pierwszy serwis pochodzi aż z Norwegii. Filozofii nie ma, bo klikamy w lupkę, wpisujemy interesujące nas miejsce i patrzymy,
Cóż za niespodzianki przygotowała dla nas matka natura. Znajdziemy tu nie tylko miejscowości, ale też popularniejsze szczyty. A to na tym zależy nam w górach. Podobne informacje znajdziemy też w prognozie Mountain Forecast, chociaż od jakiegoś czasu bardziej szczegółowe informacje dostępne są jedynie po wykupieniu subskrypcji. Tutaj też można łatwo zauważyć, jak zmienia się pogoda wraz ze wzrostem wysokości. Można kliknąć i sprawdzić, jaka temperatura panuje na szczycie, ale też kilkaset metrów niżej. Wraz ze zmianą wysokości zmienia się też siła wiatru, zachmurzenie czy opady. Bardzo dużo informacji znajduje się w prognozach od MeteoBlue, a przy tym ten serwis jest dosyć czytelny i ma bardzo dobrą sprawdzalność. Tutaj też możemy sprawdzić prognozy dla określonych szczytów, więc od razu będziemy mieć lepszy pogląd chociażby na temperaturę panującą na szczycie. W końcu nawet w czerwcu powyżej pewnej granicy spotkać możemy mróz i opady śniegu. Krótkie spodenki warto wtedy zamienić na coś bardziej odpowiedniego. Do tego mamy też wykresy związane z wiatrem, ale też z zachmurzeniem. No i na koniec mój faworyt. Wiem, wygląda jakby ktoś zaprojektował tę stronę w latach 90. i już nigdy postanowił jej nie zmieniać. Ale wiecie co jest też z lat 90. i doskonale ciągle działa? Wyświetlane tam meteogramy mogą odstraszać, ale to kopalnia wiedzy. Poza podstawami jak temperatura, siła wiatru i opady można sprawdzić zachmurzenie, ale też wysokość podstawy chmur. Jak się człowiek trochę z tym wszystkim zaprzyjaźni, to później łatwiej jest prognozować, gdzie i kiedy można spodziewać się inwersji i takiego morza chmur w dolinach. No i jeżeli wszystkie prognozy sugerują, że pogoda będzie kiepska, to ona będzie kiepska. Albo zmieniam wtedy cel wędrówki, jeżeli ten był ambitny, albo staram się po prostu do tej pogody jakoś dostosować. Gdy po południu ma być burzowo, wychodzę skoro świt. Kiedy przez cały dzień ma siąpić deszcz, pakuję coś przeciwdeszczowego i tak dalej. Warto tylko pamiętać, że prognoza sprawdzana tydzień wcześniej to trochę wróżenie z fusów. Może da się zaobserwować jakiś trend, ale w górach przyzwoitą sprawdzalność będą mieć te prognozy sięgające 2, góra 3 dni do przodu. Ja obowiązkowo sprawdzam prognozę jeszcze wieczorem poprzedniego dnia, ale też rano, tuż przed samym wyjściem. Plan wycieczki jest wspaniały, pogoda ma być piękna, więc pozostaje spakować plecak i ruszać ku przygodzie. Proste? Poniekąd. W przypadku krótkich, jednodniowych wycieczek raczej nie ma problemu, ale w przypadku takich wielodniowych wypadów czasami nasz kręgosłup może zacząć wydawać dziwne dźwięki. Jak mu pomóc? Pakując się z głową. Dla tych, którzy chcą trochę bardziej kontrolować wagę swojego plecaka i zadbać o kręgosłup, stworzono stronę Lighterpack. Służy ona do tworzenia i analizowania list sprzętu. Trochę jak tabelka w Excelu, tylko nie trzeba samemu wklepywać formuł i wszystko dodaje się na bieżąco. Zasada jest prosta i jednocześnie dosyć szalona. Trzeba wyciągnąć wagę kuchenną i zacząć ważyć wszystko. Absolutnie wszystko. Producenci sprzętu często naciągają swoją wagę, zaokrąglając ją w dół, bo to dobrze wygląda w marketingu. Ważyć trzeba więc kabel do ładowarki, szczoteczkę do zębów, każdą skarpetkę z osobna. Wiem, że dla wielu osób wygląda to jak paranoja, ale w przypadku dłuższych wyjść w góry ma to sens. No i ma to też jedną dodatkową zaletę, o której trochę później. Jak tego używać? Można tu tworzyć różne listy, na przykład weekend z namiotem albo zimowa jednodniówka. Potem warto podzielić sobie sprzęt na kategorie, na przykład to co potrzebne na biwak, ciuchy na zmianę, elektronika, kosmetyczka itd. Następnie wystarczy dodawać zważone przedmioty do odpowiednich kategorii. Do elektroniki na przykład aparat, a do kategorii ciuchy kurtka przeciwdeszczowa. No i tak robimy ze wszystkim, co planujemy zabrać. To co nosimy na sobie możemy odpowiednio zaznaczyć. Podobnie z rzeczami, których będzie ubywać, jak woda czy jedzenie. Szybko można zauważyć, co stanowi największą wagę naszego plecaka i jeżeli okazuje się, że nasza kosmetyczka waży kilogram, to może warto przemyśleć, czy wszystko jest naprawdę potrzebne. Albo jeżeli 30% wagi całego plecaka stanowi sprzęt do nagrywania. Tu wszystko jest potrzebne. Wiadomo, że spora część rzeczy ultralight jest bardzo droga, ale żeby mieć całkiem lekki plecak, wystarczy czasami droga eliminacji i zabieranie tylko tego, co niezbędne.
No i na koniec najciekawsze, bo taką gotową listę można sobie zapisać albo po prostu wydrukować. No i później używać jej jako takiej checklisty przy pakowaniu, skreślając długopisem poszczególne elementy, które trafiają do plecaka. Koniec ze zapominaniem o czołówce. Wagę plecaka można optymalizować do grama, można planować w nieskończoność, ale na końcu warto wreszcie wyjść na szlak. I tam też można pomóc sobie technologią. To nie jest taniec. To jest szukanie zasięgu. Różnica jest subtelna, ale istnieje. W górach z zasięgiem bywa różnie. Czasami nie wyślemy komuś zdjęcia ze szczytu, albo nie połączymy się z internetem, by sprawdzić mapę. I tutaj z pomocą przychodzi ten kawałek papieru, o którym mieliśmy dzisiaj nie mówić, albo mapy offline, czyli takie, które w ogóle nie potrzebują zasięgu, by działać. A po co komu mapa na szlaku? Ano po to, żeby szybko znaleźć najbliższe miejsce, gdzie serwują żurek. Albo te wszystkie inne szczyty. Znów wracamy do aplikacji z mapami, o których wspominałem wcześniej. Każda z nich pozwala bowiem pobrać określony wycinek terenu, a później używać go na szlaku bez zasięgu. W aplikacji mapaturystyczna.pl ta opcja jest dodatkowo płatna. Podobne rozwiązanie planują wprowadzić twórcy aplikacji SharpMap w przyszłości. Jeżeli chodzi natomiast o mapy.com, to jeden kraj jest dostępny za darmo, a kolejne są dostępne po płatnej subskrypcji. To wszystko może się w przyszłości zmienić. Gdy mamy już dostęp do jakiejś wybranej przez nas apki, pobieramy interesujący nas obszar, albo województwo, albo pasmo, no i gotowe. Od teraz nie musimy mieć zasięgu, by korzystać z mapy. Tyle. I to jest rozwiązanie, które polecam i dla wygody, ale też dla bezpieczeństwa. Można ustalić swoją pozycję dosłownie w kilka sekund, co jest tym bardziej nieocenione, im gorsze warunki napotkamy. Można szybko sprawdzić, gdzie jest jakaś wiata, gdy zbliża się burza, czy istnieje możliwość jakiegoś skrócenia wycieczki, no i gdzie prowadzi szlak, gdy zamyślimy się albo nie widać w pobliżu oznaczeń. Zimą, kiedy czasami nic nie widać, jest to nieoceniona pomoc. Opcje map offline, darmowych, ma też aplikacja Organic Map. I pewnie setka innych, ale nie wszystkie sposób tutaj wymienić. Ufam niebu czy danym? A skoro już o burzach mowa, to i tu możemy sobie nieco pomóc w terenie. Niestety ciągle można w mediach usłyszeć o tragediach związanych z porażeniem przez pioruny. Kiedy więc w powietrzu czuć już zbliżającą się burzę, na niebie coraz więcej ciężkich chmur, sięgam niekiedy po jakąś aplikację związaną z radarem burzowym i opadowym. Wybór też jest spory, niektóre z nich dają naprawdę bardzo dużo innych dodatkowych danych, ale te wydają mi się najciekawsze. Zresztą warto je sobie włączyć, sprawdzić i wybrać tę, która najbardziej będzie Wam odpowiadała. Ich zasada działania jest podobna. Aplikacje te pokazują, gdzie rozwijają się komórki burzowe i opadowe, no i w którym kierunku się przesuwają. Można na tej podstawie przynajmniej pobieżnie wywnioskować, czy jest szansa, że przejdzie bokiem. To oczywiście nie jest zachęta do tego, żeby tulić krzyż na Giewoncie do samego nadejścia nawałnicy. Absolutnie nie. To raczej zachęta do lepszego planowania swoich wycieczek. No bo jeśli z daleka nadciąga burza, to możemy z wyprzedzeniem poszukać jakiejś wiaty i zamiast iść dalej, odpocząć, zjeść coś i przeczekać najgorsze pod dachem. Albo odwrotnie, pocisnąć w stronę schroniska, żeby zdążyć przed wyładowaniami. Ja na przykład używałem tego rozwiązania w czasie przejścia głównego szlaku beskidzkiego. Gdy rano miało padać, to sprawdzałem, koło której godziny opady miały zanikać i na tej podstawie kalkulowałem godzinę wyjścia. To jest Kiczera. Kiczera, no. Nie mam pojęcia, co to jest. No i na koniec jeszcze w ramach ciekawostki dwa rodzaje aplikacji. Pierwsze to te, które pozwalają lepiej poznać to, co się ogląda. Ja korzystam z nich rzadko, bo mam innego faworyta, o którym za chwilę, ale oto one. Peakfinder jest minimalistyczny, nie pokazuje zdjęć, lecz taki szkic linii horyzontu z podpisanymi nazwami szczytów i ich wysokością. Peakvisor z kolei jest już nieco bardziej zaawansowany i prezentuje rzeczywiste odwzorowanie terenu. A polskie góry to z kolei nasza rodzima aplikacja.
Wszystkie mają podobną zasadę działania, więc jeśli ciekawi Was to, co widać na horyzoncie, to przekalkulujcie sobie, która z nich jest dla Was wygodniejsza w obsłudze i czy warto za nią zapłacić. Ja, jako miłośnik stron rodem z lat 90., bardzo lubię stronę udojszle.com albo D. O tak. I jeśli na horyzoncie w czasie wycieczki zobaczę gdzieś daleko coś, czego nie znam, to później w domu rysuję sobie panoramę właśnie na tej stronie. To już pewnie rozwiązanie bardziej dla miłośników dalekich obserwacji, ale ja je bardzo lubię. Miłośnikom roślin z kolei polecam aplikację Flora Incognita. Możemy fotografować rośliny, kolekcjonować, a przy okazji dowiedzieć się, cóż to za ładny kwiat mamy okazję obserwować. Podobnych aplikacji jest sporo, ale te akurat polubiłem. Spędziłem trochę czasu z nią na kolanach, kiedy uczyłem się do egzaminu przewodnickiego, no i w sumie jeżeli kogoś ciekawi świat roślin, to bardzo fajna sprawa. Ostatnia aplikacja, której mam zamiar używać jak najrzadziej, to Ratunek. W razie kłopotów za pomocą prostych kliknięć można wysłać ratownikom swoje dokładne współrzędne. Koniec. Wiem, że są setki aplikacji, ale chodziło mi o to, żeby wskazać takie ogólne rodzaje, no i te, których sam używam. Mogą one zwiększyć bezpieczeństwo na szlaku, ale też uprzyjemnić wycieczkę. I żeby było jasne, posiadanie tego w telefonie nie oznacza, że człowiek cały czas gapi się w telefon. No bo w domu planowanie wycieczki zajmuje pewnie ze 2 minuty, podobnie sprawdzenie pogody. A jak na szlaku pogoda dopisuje i szlak jest dobrze oznaczony, to telefonu nie dotykam przez cały dzień. Ostatnio na głównym szlaku świętokrzyskim nawet go całkowicie wyłączyłem, żeby oszczędzać baterię. Ale kiedy słońce chowa się za chmury, szlak nagle znika w krzakach, a gdzieś z tyłu zaczyna mruczeć burza, wtedy warto mieć w kieszeni coś więcej niż tylko ładny aparat do zdjęć na Instagrama. Mam nadzieję, że część z nich Wam się przyda. Dajcie znać w komentarzu o swoich ulubionych, może jakichś nie znam, a raczej na pewno. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!